Hej, z tej strony Netsi, a to pierwszy z 3 zaplanowanych filmów omawiających fabułę trybów w Simulated Universe w Honkai Star Rail. Pomysł ten powstał po tym, jak zagrałem w Unknowable Domain i wiedziałem, że muszę zrobić na ten temat film. Musiałbym jednak przed tym wytłumaczyć fabułę wcześniejszych trybów, jednak nie chciałem tego zrobić na odwalsie i postanowiłem stworzyć osobne filmy. Dlatego w tym, który teraz oglądacie, omówię The Swarm Disaster, czyli pierwszy z trybów. Część z rzeczy, które się tam pojawiają, omówiłem już w moim filmie o Eonach, jednak teraz spodziewajcie się większej ilości szczegółów. Na sam początek wyjaśnię może, czym jest samo Simulated Universe, jeśli ktoś z jakiegoś powodu nie wie, bądź postanowił zeskipować każdy tekst, jaki się da. Simulated Universe to, jak sama nazwa na to wskazuje, symulacja istniejącego uniwersum, stworzona przez członków Genius Society, Hertę, Skruluma, Ruan Mei i Stevena Lloyda. Symulacja ta ma pomóc im odkryć sekret Eonów, uniwersum, jak i jego przeszłości. Trailblazer, którzy są głównym graczem w symulowanym uniwersum, może widzieć różne perspektywy obliczone komputerowo, jednak przed samymi symulowanymi Eonami ukazuje się jako Akivili, Eon podróży, zakamuflowany jako zwykły śmiertelnik. Na długo zanim Teizronf czy nawet Rój powstali, w uniwersum można było usłyszeć pewne niezrozumiałe szepty. Okazało się, że był to szept Terminusa, Eonów końca. Ich wiadomość udało się rozszyfrować strażnikom Omenu. Przepowiedzieli oni wtedy śmierć Teizronfa. Dosyć śmieszne, ponieważ przepowiednia o śmierci Eona pojawiła się o wiele przed ich narodzeniem. Rój miał swój początek na planecie o nazwie Lepismat. Żyły na niej różne owady o wielu płciach, a wśród nich jeden gatunek miał umiejętność dość szybkiego rozmnażania się. Przez różnorodną ekologię tego miejsca na tą planetę dosyć często przybywali łowcy nagród zamieszkujący obszar w promilu 10 000 lat świetlnych. Oficjalnie robili to, by móc zbierać owady do kolekcji, jednak jaka jest prawda, nie wiadomo. Jedną z grup łowców nagród dowodziła pewna kobieta, która postanowiła udać się tam z powodu koszmarnej wizji, którą zobaczyła. O ile nie wiemy dokładnie, jak ta wizja wyglądała, tak część załogi w trakcie podróży na Lepismat też jakiejś zaczęła dostawać. Mieli oni walczyć w nich z rojem wielkich insektów, które okazały się być nimi samymi. Gdzieś wtedy na planetę wyruszyła inna flota z Eldichny. Dowodziła nią osoba, która zawsze była w stanie odnieść sukces pomimo przeciwności, jednak triumfy te doprowadziły go do chciwości, pychy i wiery, że jest w stanie podbić każdą planetę. Miał on też pewną dosyć dziwną przypadłość. Był w stanie zapamiętać jedynie rzeczy z ostatnich 3 dni. Przez to innym powodem, czemu podbijał planety, było to, że próbował znaleźć na nich zagubioną część siebie. A na Lepismat udał się z powodu jednej z przepowiedni Terminusa. On podbija planety. On tworzy cywilizację. On znajduje swoją straconą część. Kiedy przybyli na Lepismat, armia zaczęła używać znajdujących się tam owadów jako broni. Spotkali następnie grupy łowców nagród i między nimi rozpoczęła się wojna. W jej trakcie jeden z członków grupy wspomnianej wcześniej kobiety zabił ją, tak jak zobaczył wcześniej w przepowiedni. W trakcie wojny łowcy nagród zaczęli mieć zwidy, w których ich kompanii zamieniali się w ogromne owady. Z tego powodu zaczęli zabijać się nawzajem, co doprowadziło do zwycięstwa armii Eldichny. Przetrwali łowcy nagród uciekli i część z nich utworzyła międzygalaktyczny bar, a jeden znalazł się na planecie zamieszkałej przez Intelitrony. Był to pierwszy raz, gdy te formy życia weszły w kontakt z organicznym bytem. Armia Eldichny wygrała wojnę, jednak doprowadziła do wymarcia niemal cały gatunek Kleopatra, czyli mogących się bardzo szybko rozmnażać chrząszczy zamieszkujących Lepismat. Przetrwał tylko jeden osobnik, któremu udało się uciec, przez co żył pogrążony w nienawiści i samotności. Wszystko to oglądali Ena, Eon porządku, i tuż przed ich oczami ten osamotniony chrząszcz zamienił się w Eona propagacji, Teizronfa. Rój utworzony przez Teizronfa rósł i rósł, pożywiając się wszystkim wokół, aż w końcu był tak duży, że pokonał armię Eldichny i sprawił, że głowa dowódcy rozpadła się na kawałki. W końcu, nie mając już czym się żywić, Rój wyruszył w kosmos, rozpoczynając okres, w którym większość uniwersum zostało pogrążone w chaosie. Wszystkiemu przyglądali się Ena, Eon równowagi, którzy postanowili wtedy skontaktować się z Aha, Eonem podniecenia, i Klipofem, Eonem ochrony. Ena i Klipof zawarli między sobą pakt, a Aha powiadomili o zaistniałej sytuacji w uniwersum Akiviliego, Eona podróży, i Zipę, Eona harmonii.
to też prawdopodobnie wtedy AHA wysadzili Astral Express, przez co bezimienni musieli schronić się w gondoli lamentujących aktorów, którzy na swoim statku trzymali pewną bańkę wspomnień. Jeden z nich otrzymał ją, gdy przypadkiem trafił do sfery wspomnień, Memory Zone, gdzie spotkał pewną dziewczynkę bez twarzy. Powiedziała mu, że w bańce tej ukryty jest cień. Po zawarciu paktu z Eną, Kilipow poinformowali architektów, by ci zaczęli budować mur, który miał uchronić uniwersum przed rojem. W tym samym czasie rój panoszył się w innych częściach kosmosu. Pierwszą planetą, która została zaatakowana, było La Pole Major, a dokładniej znajdujące się na niej wyspy Mandalana. Akurat w tamtym okresie w szpitalu na wyspach miejsce miało szczyt liczby urodzeń. Ludzie zaczęli masowo uciekać z tego miejsca, przez co rozproszyli rój też do innych miejsc na planecie. Po 21 dniach walk przywódca La Pole Major ogłosił klęskę i zwrócił się o międzygalaktyczną pomoc. Kiedy pojawił się statek, który miał eskortować pierwszą grupę uciekinierów, ludzie próbowali zmusić do wyjścia jedną z kobiet. Jednak ta zabarykadowała się w domu wraz ze swoim dzieckiem. Kiedy w końcu jednej z osób udało się dostać do środka, zauważyła, że dziecka tam nie ma, a została po nim tylko para butów. Ostatecznie kobieta nie uciekła razem z innymi, a 24 dnia inwazji na La Pole Major znalazła w szczelinie swojego okna owada. Postanowiła, że wychowa go jak własne dziecko, przez to nauczyła go chodzić i zrobiła mu buty. 7 dni później jej dom był cały w insektach, będących jego potomkami, jednak żaden z nich nie umiał założyć butów. Lata później, kiedy Swarm Disaster się zakończyło i część osób postanowiła udać się na La Pole Major, w pewnej drawnionej chacie odnaleziono 87 małych ubrań i ponad 7000 par małych butów, jednak nigdy nie były one noszone. Innymi planetami zniszczonymi przez rój były m.in. Cesarstwo Elotea, które przetrwało przez 3 dni, Trashill, które zostało zniszczone w 2 godziny i Green Hill, planeta zamieszkała przez małe, inteligentne mikroby, pokonane przez jednego True Stinga. W pewnym momencie rój znalazł się w miejscu, gdzie zbudowana jest tawerna na końcu świata zamaskowanych głupców. To zaintrygowało głupców i zaczęli zastanawiać się, czy możliwe jest stworzenie z nich nalewki. Wtedy na dnie jednego z pucharów pojawiła się rozmazana fala, a po 3 dniach intensywnej debaty o jej znaczeniu, głupcy uznali, że jest to wiadomość od AHA. Przestańcie pić i pomóżcie Eonom. Następnie ukradli gondolę lamentujących aktorów, jednocześnie przypadkowo zabierając ze sobą grupę bezimiennych. W trakcie podróży trwającej kilka Amber Air zapraszali na statek różne grupy osób. W końcu gondola była wypełniona osobami z wielu światów i frakcji, jednak nigdzie wśród nich nie było zamaskowanych kupców. Też gdzieś w tym czasie rój dotarł do muru wybudowanego przez architektów, co zatrzymało ich dalszą ekspansję po kosmosie. Przeciwko uwięzieniu w ten sposób pozostałych światów była część osób z chóru z ponad nieba, co doprowadziło ich do konfliktu z architektami. Zakończył się on, gdy jeden z bliźniaków wspiął się na mur i spadł w przepaść. Teraz przechodzimy do momentu, gdzie nie do końca jestem pewien, na jakiej planecie ma ono miejsce. Jak mówiłem wcześniej, armia Elhidny została pokonana przez rój na Lepismat. Kolejne informacje wydają się jednak wskazywać na to, że walka miała miejsce na planecie Eldichny. Według mnie dzieje się tak dlatego, ponieważ armia po podboju Lepismat postanowiła zmienić nazwę tego miejsca. Jednak nawet jeśli się w tym miejscu mylę i Eldichna to nie jest zmieniona nazwa Lepismat, to i tak niewiele to zmienia, jeśli chodzi o kontekst wydarzeń. Prawdopodobnie Lepismat po zabójstwie armii Eldichny przez rój zaczęło pojawiać się bardzo dużo łakomych grzechu. Łakomi grzechu, a tak przetłumaczyłem Sinthirsters, to nieumarłe obsesje martwych ludzi, które nie wiedzą, że są martwe. Wyjawiają się z wnętrza IX i powtarzają wszystko to, co robili za życia. Jednym z łakomych grzechów był Tiernan z historii Acheron. Wracając do Lepismat, jedna z osób w nie tak dalekiej odległości czasu po bitwie, a przynajmniej nie tak dalekiej w skali kosmicznej, zajmowała się jednym z łakomych grzechów po łowcach skarbów. Dusza tam mówiła mu cały czas, by ten się nie odwracał, ponieważ nie jest w stanie przestać ocierać sobie rąk. W końcu osoba się odwróciła, a łakomy grzechu zniknął. Gdzieś też wtedy na planecie pojawiła się inna osoba. Albo to była ta sama osoba? Próbowała ona przejść między leżącymi tam trupami i przypadkowo kopnęło ciało osoby z głową roztrzaskaną na kawałki. Ku jej zdziwieniu, osoba ta wtedy wstała
Powitała ją, po czym zaczęła w jej kierunku klnąć. Mówiła, że pomimo pokonania łowców nagród nie była w stanie odnaleźć utraconej części siebie i zaczęła wierzyć, że osoba, która rozpowszechniła szepty Medusa, jest zwykłym kłamcą. Następnie przyczepiła do swojej głowy odpadnięte części. Nie wiadomo jak dużo czasu po tym wydarzeniu, jednak miało to miejsce przynajmniej kilka Amber R później. Kolejna osoba pojawiła się na opuszczonym Lepismat, które zmieniło się w pustynię. Tam pośród wydm siedział pewien starzec z siwymi włosami i połamanymi kolanami. Był wyraźnie zmęczony i nie pojmował, czemu nie jest w stanie umrzeć. Jednak był w stanie znaleźć zajęcie. Przez ostatnie 10 lat budował zamek z piasku. Kiedy wspomniana wcześniej osoba podeszła do starca, ten zaczął chwalić się swoim zamkiem, po czym zaczął w jego kierunku klnąć. Starzec powiedział, że stworzył budynki, wyspy, pawilony, zamki i miniaturowe metropolia dla niewolników. Wszystko z piasku. Widział, jak miniaturowe królestwa powstają, rozwijają się i koniec końców upadają. Osoba rozmawiająca ze starcem zaczęła płakać, przez co przypadkowo zniszczyła piaskowe mechy. Ponownie Amber R później jeszcze inna osoba pojawiła się na Lepismat. W tym miejscu znajdowała się wtedy otchłań, z której wyszła grupa łakomych grzechu. Istnieli tylko przez moment, tańcząc triumfalnie, jakby znaleźli nowy sens życia. Jednego z nich zaciekawił podróżnik, któremu przedstawił się, że jest żołnierzem przysiągniętym radością oraz samoanihilatorem, który zapomniał, jak usunąć się z egzystencji. Dlaczego o tym wszystkim powiedziałem? Dowiecie się tego później. Teraz wróćmy do samego Tazeronfa. Podróżując po uniwersum ze swoim rojem i niszcząc wszystko, co napotykali, Tazeronf spotkali Oroborosa, Eona obżarstwa. Ouroboros, widząc jak krój niszczy wszystko, co stoi na ich drodze, uznali propagację za swojego głównego wroga. Nie mogli pożreć światów, które Tazeronf zniszczyli. Rozpętała się między nimi bitwa, która trwała 5 Amber R i której skutki widać było w 2-3 wszystkich światów w uniwersum. Zniszczone światy zostały jednak zapamiętane przez Fuli, Eona pamięci. Gdzieś też wtedy Ena zostali wchłonięci przez Zipę, po czym do bitwy pomiędzy Eonami dołączyli Klipow, Akivili, Aha i Zipę. Klipow ostatecznie zabili Tazeronfa, używając do tego swojego młota, a Ouroboros zniknęli i do tej pory nikt nie wie, co się z nimi stało. Nie jest to jednak koniec historii. Przez uniwersum cały czas przemierzała gondola pełna osób z różnych frakcji. Pewnego razu jeden z bezimiennych przypadkowo zmienił kurs na przestrzeń gwiezdną Eldichny. Jak powiedziałem wcześniej, może to być właśnie Lepismat. Albo po prostu wszystko jest sprawką fikcjonologów historii. Wraz z przybyciem na planetę, gondola prawdopodobnie została spalona. Tam grupa spotkała samoanihilatora z połamanymi kolanami. Według niego nikt do tej pory nie odwiedził tej planety. Wtedy zobaczył bańkę wspomnień, która z nimi przez cały ten czas podróżowała. Wyciągnął w jej kierunku ręce i gdy tylko ją dotknął, ze wszystkich kątów nieba zaczął wydobywać się dziwaczny dźwięk, przez który wszyscy stracili panowanie nad sobą. Dźwięk ten opisany jest jako kakafoniczna kolenda z wybuchami, jękami i śmiechem, połączonymi z paralelnymi hymnami. Nie mogąc kontrolować swoich ruchów, wszyscy zaczęli uderzać w bańkę wspomnień, aż w końcu ta pękła, co uwolniło znajdujący się w środku cień nihilizmu. Uśmiech samoanihilatora zamienił się wtedy w ból, a następnie ten został przez cień pochłonięty. Razem z tym samoanihilator odnalazł utraconą część siebie, a jego egzystencja zniknęła w niepamięć. Zanim ktokolwiek był w stanie coś z tym zrobić, na miejscu pojawili się arbitratorzy równowagi, którzy przywrócili równowagę tego miejsca. Tak kończy się Swarm Disaster. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w uniwersum i doprowadziło ono do rzeczy, o których dowiedzieć się można z trybu Golden Gears. Jednak na ten temat powstanie osobny film. A na ten film to już tyle. Jeśli wam się spodobało, to zostawcie lajka i suba. Przypominam też o Ko-fi i TikToku. Ode mnie to już na tyle. Miłego dnia. Hej!